Nowy Łukasz Wem jak miłość, którego od 1417 odcinka zagra Jakub Józefowicz, będzie prawdziwym draniem. Nie dość, że zerwie kontakty z matką, a Marta Dominika Ostałowska pomyśli nawet, że Łukasz zaginął, to jeszcze posunie się do wyjątkowej podłości względem Magdy Anna Mucha. W 1417 odcinku jak miłość syn Marty zjawi się w mieszkaniu Budzyńskiego Krystian Wieczorek. A ponieważ zastanie tam samą Magdę, to ją wykorzysta, żeby ukryć swoją prawdziwą, przerażającą twarz. Zmiana Łukasza Wem jak miłość będzie związana nie tylko z odejściem z serialu Adriana Żuchewicza, którego zastąpi Jakub Józefowicz, ale także z innym pomysłem scenarzystów na tego bohatera. Syn Marty nigdy nie był ideałem, często pakował się w tarapaty. Ma na sumieniu nie tylko problemy z narkotykami, ale także odsiadkę w więzieniu i śmierć przyjaciółki Karoliny Aleksandra Kusio. Teraz jednak Łukasz Wojciechowski przejdzie samego siebie. W 1417 odcinku jak miłość najpierw do Polski z Berlina przyjedzie Marta, która zjawi się u Andrzeja, by opowiedzieć byłemu mężowi o swoich zmartwieniach i Łukaszu. Wspomni, że jej syn zaginął zaraz po tym, jak został dilerem narkotyków i zadarł z mafią. Miał problemy, długi, ale nie chciał wziąć ode mnie pieniędzy. Przyzna Marta i poprosi Budzyńskiego, by nie mówił o tym Magdzie. Dlaczego od razu mi nie powiedziałaś? Bo obiecał, przysięgał, że z tym skończy. A ty uwierzyłaś? Wiem, byłam głupia. Bezgranicznie głupia. To wszystko moja wina. Uznałam, że jest dorosły, zajęłam się sobą, układaniem życia na nowo. Nieco później w 1417 odcinku jak miłość Łukasz przyjedzie w końcu do Polski i zamiast porozmawiać z matką, uda się właśnie do Budzyńskiego. Tam drzwi otworzy mu Magda. Boże! Łukasz, to naprawdę ty? Ale się zmieniłeś. Za to ty. Wcale. Nie podlizuj się, dobra? Magda zaprosi syna byłej żony swojego ukochanego na kolację. A Wojciechowski w 1417 odcinku jak miłość uzna, że to doskonały moment, by ją wykorzystać. Bez trudów mówi jej kłamstwa o tym, jak wyglądało ostatnio jego życie. Zdradzi jej,
że w Kolumbii skończył studia, ma dyplom rehabilitanta i właśnie szuka w Polsce zajęcia. Nie wspomni o narkotykach, mafii, ucieczce przed Martą. Z ust Łukasza padną same kłamstwa. Przedstawi swoją historię w taki sposób, by Magda mu współczuła. Pracowałem jako fizjoterapeuta, wszystko szło jak z płatka, a potem pojechałem do mamy do Berlina i zaczęły się schody. Rynek jest trudny, duża konkurencja i jeszcze większa presja. Lekko się zniechęciłem. Magda da się nabrać. W 1417 odcinku Jak miłość obiecał Łukaszowi, że mu pomoże. Jej były mąż Oleg Maurycy Popiel może załatwi mu pracę. Jak chcesz, popytam. Oleg, mój były mąż, pracuje w klinice ortopedycznej i wiem, że tam cały czas potrzebują dobrych specjalistów. Zrobiłabyś to dla mnie? Byłoby super, dzięki. Do czego jeszcze posunie się Łukasz w kolejnych odcinkach Jak miłość? Możemy ujawnić, że będzie z niego potwór, bez litości dla najbliższych. Czy w Jak miłość Magda i Budzyński zostaną rodzicami? Od samego początku związku świetnie sobie radzą w opiece nad Maćkiem Franciszek Przanowski. Adoptowanym synem Magdy i Olka Maurycy Popiel. A chłopiec traktuje Andrzeja nie tylko jak przyjaciela, ale i drugiego ojca. Nic dziwnego, że w 1398 odcinku Jak miłość Madzia poczuje silny instynkt macierzyński. Akurat wtedy, gdy pójdzie razem z ciężarną Kingą Katarzyna Cichopek do ginekologa i zobaczy, ile radości przyjaciółce sprawia oczekiwanie na narodziny bliźniąt dwóch córeczek. Do pełni szczęścia zakochanej Magdzie w 1398 odcinku Jak miłość będzie brakowało tylko dziecka. Zawsze marzyła o tym, że kiedyś zostanie matką. Dlatego zdecydowała się adoptować Maćka. Nie mogła bowiem sama zajść w ciążę, bo odradzał jej to kardiolog. Przypomnijmy, że kilka lat temu Magda przeszła przeszczep serca. I choć jest w dobrej formie, to cały czas bierze leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepu. Poza tym poród byłby zbyt dużym obciążeniem dla jej organizmu.
wtedy w 1398 odcinku Jak miłość Magda wspomni Andrzejowi o dziecku, od razu wyjaśni, że jeśli zajdzie w ciążę, to będzie pod stałą opieką lekarzy, tak by nic złego się nie stało. Ale to nie przekona Budzyńskiego. Jak podaje Teletydzień, Andrzej przez moment nie będzie wiedział, co odpowiedzieć.